Zapraszam Was na przepis na to ciasto i zarazem jakże efektowne. Zrobimy cynamonowiec w wersji niskowęglowodanowej, bez dodatku białej mąki czy cukru. Zaczynamy od przygotowania cynamonowego nadzienia. Do większego naczynia przykładamy twaróg sernikowy, może być on z wiaderka, następnie jedno jajko, łyżkę erytrytolu lub innego preferowanego przez nas słodzika, sporą łyżeczkę cynamonu oraz na końcu kakao. Całość miksujemy za pomocą blendera żyrafy, aż masa będzie gładka. Gdy mamy ją już gotową, przylewamy na blaszkę do pieczenia, wyłożoną papierem do pieczenia, następnie wyrównujemy, nadając kształt prostokąta. Gdy będzie już gotowe, wkładamy do lodówki, a w tym czasie przygotujemy ciasto. W miseczce umieszczamy tłusty twaróg, dodajemy 3 żółtka, białek nie wyrzucamy, przydadzą się później, następnie trochę proszku do pieczenia, aromatu waniliowego oraz łyżkę erytrytolu. Może być więcej lub mniej, w zależności jak słodkie ciasto lubicie. Miksujemy wszystko przez chwilę, aż ciasto będzie gładkie. Do 3 białek jajek, które zostały nam z wcześniejszego etapu, dodajemy trochę soli i ubijamy je na puszystą pianę. Dodajemy je partiami do masy z żółtkami i mieszamy delikatnie. Otrzymane ciasto będzie bardzo puszyste. Przelewamy je na schłodzoną wcześniej masę serową. Rozprowadzamy dokładnie, tak aby pokryła poprzednią warstwę. Tak przygotowaną blaszkę wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika, opcja grzania góra-dół, na około 25 minut. Ciasto na górze powinno mieć złoty kolor. Jeszcze ciepłe wyjmujemy z piekarnika i będziemy kroić. Za pomocą miarki odmierzam w miarę równe kawałki. Moje ciasto ma szerokość około 25 cm, więc każdy pas ciasta będzie po około 5 cm. Zaznaczam dokładnie miarę z obu stron, przykładam deskę do krojenia i kroję ciasto. Powstanie 5 długich pasków. Wszystkie składniki, których użyłam do przygotowania tego ciasta, jak i makro, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Teraz ciasto musimy przewrócić na drugą stronę. Aby ułatwić sobie ten krok, nakrywam ciasto drugim arkuszem papieru i przykładam większą deskę do krojenia. Przewracam na drugą stronę i ściągam poprzedni papier. Teraz pozostało nam już tylko zwinięcie całego ciasta. Zwijam pierwszy rulon i następny pasek przykładam w miejscu, gdzie poprzedni się skończył. Gotowe ciasto owijamy szeroką wstążką, tak aby nabrało ono kształtu. W przeciwnym wypadku nie będzie wyglądało tak efektownie. Chowamy je do lodówki na około 1 do 2 godzin, aby dobrze wszystko się zsiadło. Schłodzone ciasto możemy na przykład polać rozpuszczoną czekoladą z masłem lub olejem kokosowym. Możemy polać całość lub zrobić różne wzorki. Gdy polewa zastygnie, ciasto jest gotowe. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu, komentowania oraz podzielenia się pomysłem ze znajomymi.